Cześć! Witam Was z mojego profesjonalnego studia nagraniowego w lesie. Znaczy nie w lesie, ale na łące koło lasu. Dobra, dzisiaj mam do zaprezentowania kosiarkę spalinową Erbauer. Erbauer z silnikiem Hondy GCV 200. Jest to ten mocniejszy silnik. Kosiarkę kupiłem wczoraj. Tak, wczoraj w sklepie Castorama. Dzisiaj mamy 19 maja 2023, jeżeli ktoś by o to pytał, czyli to był 18, dobra, nieważne. Tak, jest to silnik GCV 200, czyli ten najmocniejszy dostępny w tym modelu. Zapłaciłem za nią 2700 zł, bez tam kilku groszy. I co? No i gratis dostałem za grosza olej do 4 SUV-ów z Orlena, Travol, nieźle brzmi. Dobra, ale tak poważniej mówiąc, jest jeszcze taki sam model tej kosiarki, tylko wyposażony w silnik GCV 170. Dobra. I tak, ja dałem 2700, załóżmy, zaokrąglimy już to w górę, te kilka groszy. Tańszy model, ten z GCV 170, kosztował w promocji teraz 2000 zł, więc normalnie kosztował chyba 2200, a w promocji, czy to było 1900? Chyba 1900, więc no wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobra cena. Dobra, co do samej kosiarki. Na początku warto się zaznajomić z instrukcją obsługi bynajmniej silnika. Na pierwszej stronie jest wszystko piktogramami rozrysowane, więc nic skomplikowanego, a pewnych rzeczy zawsze można się dowiedzieć na dzień dobry. Tak, tą kupiłem ze względu na to, że ma kosz. Czasami zdarza się, że również takie mniejsze jakieś ogródki, może nie ogródki, trawniki u kogoś kosze i to było moim mankamentem, że zawsze musiałem to wygrabiać, jeżeli ktoś sobie życzył. No, a poza tym często, gdy mam taką pracę wykaszania, to po prostu te trawniki są zaniedbane i z reguły więcej czasu poświęcałem na grabienie niż na koszenie. W zeszłym roku już miałem coś kupić, ale tak jakoś sezon zleciał. Pod koniec sezonu już w ogóle nie miałem czasu na prywatne jakieś takie zlecenia i się obyłem bez kosiarki. Tak, na pewno gdyby kosiarka z Husqvarny była wyposażona w ten silnik, tak jak jest to przy tej mulczującej Klippo, znaczy tam jest 170, ale daje radę. Gdyby nowe kosiarki z Husqvarny były wyposażone w jednostkę napędową z Hondy, to na pewno dołożyłbym 2 razy tyle pieniędzy i kupił sobie z Husqvarny jakoś tak. No tak jestem zadowolony z tej firmy. No a że nie mają, a chciałem szczególnie ten silnik, no to wybrałem ten model. Do wyboru miałem jeszcze Naka, wyposażony właśnie w tą jednostkę. Widziałem Naka, widziałem Cedrusa, ale wybrałem jakoś Erbauera. Nie wiem, mam nadzieję, że szczęśliwie. Ogólnie z zakupu jestem po prostu zadowolony. Wydaje mi się, że to, co ja zapłaciłem, 2700 zł, jest to adekwatna cena do tego produktu. Jeżeli wziąć by pod uwagę ten tańszy model, który w promocji teraz kosztował 1900, bo też 2000 zł. No, nie chce mi się sprawdzać, a już nagrywam, nie będę wracał do domu. To 2000 zł, nawet z lekko słabszą jednostką napędową, to jest bardzo dobra cena. Za ten konkretny model wydaje mi się, że to jest cena nie do przebicia. Mogę się mylić, ale takie jest moje zdanie. Dobra, kupując to wiedziałem, że to nie będzie, załóżmy, Husqvarna, ani jakiś tam topowy model, ale jest ok. Te rurki, pomimo takiej filigranowej jakby konstrukcji i wyglądu, wszystko jest stabilne. Naprawdę kosiłem ją, załóżmy, 2 godziny, coś plus minus.
Wszystko jest ok, nic się nie rozkręca, nic nie trzeszczy. Na początku trochę nóż przy zatrzymywaniu bardzo taki piskliwy dźwięk wydawał, ale to gdzieś się tam nie wiem, albo przesmarowało dobrze, albo tak dotarło i chodzi tak jak ma być. Głośność jak porównywalna do innych kosiarek. Napęd w porównaniu do tej kosiarki, którą mam, czyli Husqvarna 553S Clippo, kiedyś to było samo Clippo, to napęd jest słaby. Znaczy tam w Husqvarnie raz, że napęd jest z przodu, na początku nie mogłem się przedstawić, kiedyś. A teraz znów nie mogę się przedstawić na to, że napęd jest na tył. Tam napęd dosłownie rwie się do pracy, w sensie, żeby nam pomóc. A tutaj, jeżeli się tą kosiarkę pchnie, to jedzie się w miarę lekko. Z reguły u mnie to są górki, pagórki, porozjeżdżany teren, więc ciężko o taki idealnie gładki trawnik, to nawet nie można nazwać trawnikiem, jest to po prostu łąka przez ileś tam lat utrzymana w dobrej kondycji, no jak większość trawników po prostu w Polsce, no tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra, napęd jest stosunkowo słaby i to jest jedyny element, który mi może nie przeszkadza, ale gdyby troszeczkę więcej mocy na napęd przekierowali z tego silnika, to byłoby to bardzo mile widziane. Nie ma takiego poczucia, że to wyrywa. Faktem, nawet gdy pod górki kosiłem, to nie czuć jakiegoś mega oporu, że muszę się namęczyć w pchaniu tej kosiarki, ale nie jest też tak jakoś... Jest ok, ale mogłoby być lepiej. O, tak prosto i krótko to skwituję. Teraz tak, metody koszenia. Możemy tak zrobić, w sumie gdy mamy wszystkie elementy zatkane, to możemy zrobić coś a la mulczowanie, czyli cały nasz urobek, skoszona trawa lądują wprost pod noże. Kawałek tak kosiłem, no było ok. Druga metoda to jest otworzenie tego boku i tam założenie przedstawki, wyrzut boczny. Trzecia metoda to jest tak, że ten bok jest zamknięty, tył jest otwarty, ale ściągamy kosz i wtedy cała trawa wyrzucana jest przez wylot tylny. Jednak nie trafia, skoszona trawa nie trafia do kosza, a ląduje nam pod nogami. No i czwarty, który powinien być chyba przeze mnie wymieniony jako pierwszy, czyli główny sposób, to jest koszenie do kosza. W sumie jeden kosz tylko nakosiłem, no bo nie mam zwyczaju u siebie kosić z koszem. Skoszona trawa naprawdę mi nie przeszkadza, więc tyle. Jeden kosz nakosiłem, był po prostu do pełna dobity. Ok, naprawdę, napełniania kosza, ten pęd powietrza, nie wiem, nadmuchiwanie kosza, napełnianie kosza trawą, jakby to zwał, jak zwał, działa ok, więc na pewno pod tym kątem, pod którym kupiłem tą kosiarkę, czyli właśnie po to, aby kosić z koszem u potencjalnego klienta, to na pewno zda to egzamin, więc jest ok, naprawdę. Zmiana pozycji wysokości kosiarki, pracuje bardzo lekko. Naprawdę jedną ręką delikatnie to chodzi. Faktem ta gałka podczas pracy strasznie tak rezonuje i ma mega wibracje, ale no, niczemu to nie szkodzi. Rączka, mocowania, wszystko raz skręcone, trzyma się. Łatwy demontaż, ewentualnie złożenie tego jest.
jest w porządku. Jestem ogólnie zadowolony. Wszystko jest dobrze spasowane, działa dobrze. Może nie wygląda mega jakoś profesjonalnie, ale jest ok. Jak za taką cenę, wydaje mi się, że na pewno przez kilka dobrych sezonów ta kosiarka mi posłuży. Szczególnie jestem zadowolony z silnika, no ale dlatego też kupiłem ten model, nie inny. Także przy odpowiednim interwale wymiany oleju silnikowego to są naprawdę, wydaje mi się, że setki godzin, jeżeli nie zaliczymy niezliczonej ilości kamieni na naszej drodze i nie wygniemy wału, no to są naprawdę setki godzin pracy na takim silniku. Wystarczy pilnować, żeby te między 20 a 30 godzin, bynajmniej ja tak robię, co 20-30 godzin zmieniam olej. Czy to często, czy nie często, nie wiem, ja tak robię i jestem zadowolony, bo wszystkie kosiarki, które u nas były, jeszcze wcześniej, w żadnej silnik nigdy nie wyzionął ducha, więc bardzo możliwe, że coś w tym jest. Także takie 30 godzin to jest maks. Wiadomo, też jest troszeczkę tak na oko liczone, ale to jest mniej więcej ten przedział. Ja się trzymam z wymianą oleju raz na tak około 30 godzin. Teraz ten pierwszy olej to za jakąś godzinę bądź też dwie wymienię, no bo to jest pierwszy taki na dotarcie. Te silniki też nie są tak olejożerne, w sensie nie potrzebują w ogóle też zalewania aż nie wiadomo jakiej ilości litrów oleju, więc jeżeli mam 3-4 razy w sezonie wymienić olej, dla mnie jest ok. Fajne w tym modelu są również plastikowe nakładki na manetkę gazu oraz napędu. Ogólnie zamiast tych nakładek wolałbym, aby ten metal był już na tyle sprasowany i szerszy. Byłoby to na pewno wygodniejsze, ale jest ok. Zawsze ten pręt metalowy po iluś tam godzinach nie wrzyna się tak w dłoń, więc jest w porządku. Drgania na tej naszej kierownicy są, wydaje mi się, że takie przeciętne. Ani duże, ani małe. Ja jestem troszeczkę na to uczulony, bo po iluś tam set godzin pracy na takich urządzeniach to się odczuwa, to jednak jakaś tam choroba wibracyjna powoli się zbliża i na takie zbyt wielkie drgania jestem uczulony. A tutaj jest ok, naprawdę pracuję, ręce mi nie drętwieją, więc jest w porządku. Co bym zmienił? Zmieniłbym troszeczkę ustawienie dźwigni od napędu. Wydaje mi się, że jest ona zbytnio odchylona w dół i jeżeli mamy jechać jeżeli mamy skosić duży teren, to nie będzie problemu, no bo włączamy napęd i on nas po prostu ciągnie. Ale jeżeli mamy już mniejszy trawnik i dużo manewrowania, to wydaje mi się, że to jest mało ergonomiczne rozwiązanie i tutaj po prostu odrobinę to przeszkadza. Według tego co widzę, koła są na łożyskach metalowych. Swoje pewnie wytrzymają. Silnik odpala bardzo łatwo, nie trzeba w to wkładać zbyt wiele siły. Jest to jedno takie mniej solidne pociągnięcie i silnik zaczyna pracować. Lejemy benzynę czystą, czyli bez oleju do mieszanki no i to wszystko. Raz na jakiś czas trzeba przedmuchać filtr, ewentualnie raz w sezonie go wymienić, zmieniać olej, lać po benzynę i kosić. Wydaje mi się, że nie za wiele jest tutaj rzeczy do popsucia się, ale za jakiś czas może nagram
po sezonie odcinek, co mi tutaj doskwiera, co mnie tutaj boli. Na razie jest ok. Ja z zakupu jestem osobiście zadowolony. Z czasem wyjdzie co i jak się tutaj ma. Silnika się nie obawiam i to jest w sumie dla mnie było najważniejsze. Reszta konstrukcji jest tu kawałek stali. No. Po kilku sezonach może zacznie próchnieć. Dopadnie go korozja, no ale najwyżej się trochę dospawa blachy i będzie działał. Wydaje mi się, że będzie ok. I tak to już? To już koniec? Mam mówić o subskrypcjach i lajkach? Nie, tak naprawdę poważnie. Jeżeli ktoś potrzebuje tej kosiarki, niekoniecznie tej kosiarki, ale w tych granicach cenowych do 2000, to brałbym tego Elbauera z silnikiem 170 z Castoramy. Jeżeli ktoś chce troszeczkę dołożyć i mieć zapas tej mocy, to proponuję 200. No i w Castoramie też jest zawsze dobre to, że cokolwiek by nie nawaliło, nigdy tam nie robią problemu z reklamacją. To też jakiś plus. Także jestem zadowolony z zakupu. Mówię, najważniejsze jest to, żeby po prostu po dokonanym zakupie też nie było tak, że się żałuje, że coś się kupiło, że to nie pasuje, to nie pasuje. Nie, wydaje mi się, że jest naprawdę dobrze. Czas pokaże, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry zakup w tej kwocie. Że polecam. No i to na tyle. Trzymajcie się, cześć. Opa, ojeju. Moje nóżki. Chyba wilka dostanę. Wysiedziałem się na... Ała. Masakra. Co jeszcze? Tu jest koszone na pozycji numer 1, czyli najniższej, a tu jest na trójce. Na takiej jak kosze z reguły. To jest po prostu u mnie za niskie ustawienie, żeby kosić, bo mam zbyt krzywo. A na tej trójeczce już idzie. Ok, jest to, ja wiem. Nie wiem ile. Żonie powiedziałbym, że to jest 15 cm. Ha, 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 ha. Nie, tutaj jest, nie wiem, 2-3 cm, tu jest około 5. A pewnie coś koło tego. Jeszcze co mnie... Jeszcze co? No to są 3 ustawienia wysokości. Niskie, średnie i wysokie, czyli dla niskich ludzi, dla średnich ludzi i dla wysokich. Ja się łapię w przedział środkowy, czyli raczej taki średni człowiek. Co mnie jeszcze denerwuje, to ta nakładka na napęd, na dźwignię napędu. Jest fajna, bo nie wbija się tak w dłonie. Jednak co rusz zahaczam ją biodrem przy manewrowaniu i mi odpada, więc będę musiał ją po prostu na jakąś tasiemkę zamontować, zamocować może bardziej. No i to wszystko z takich moich szybkich przemyśleń. Tak, także nabija ładnie, ale nikt tu nas nie będzie kosił z koszem. Dajemy wyrzut boczny. Tak, gdzie to wysypiemy? Do sąsiada.